Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Zobacz, jak wajcha przesuwa się na Risk On. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Zobacz, jak wajcha przesuwa się na Risk On. Drodzy Państwo, od bardzo wielu dni sygnalizuję, że w pierwszej kolejności teraz należy obserwować zachowanie ropy naftowej, później oczekiwań inflacyjnych, później zachowanie rentowności amerykańskich obligacji, później amerykańskiego dolara, później akcji na giełdzie papierów wartościowych i globalnego nastawienia na rzecz ryzyka. No i patrzmy, co się wczoraj wydarzyło. Wczoraj doszło do gigantycznego, najmocniejszego od bardzo wielu miesięcy tąpnięcia na rynku ropy naftowej. Ropa naftowa wprost zanurkowała, przebijając i to bardzo gwałtownie dolną krawędź tego 3-4 miesięcznego kanału wzrostowego. Ropa naftowa, która od kilku dni zaczęła zachowywać się w sposób zachęcający do ryzyka, potwierdziła wczoraj, że ta tendencja nie była przypadkowa, ponieważ wyjście dołem z tej formacji sygnalizuje nam bardzo czytelnie, że ropa naftowa oddala najczarniejsze wizje, które już wcześniej były interpretowane w taki sposób, że przełoży się to na bardziej jastrzębie zachowanie banków centralnych. Natomiast przed rynkiem ważne wyzwanie, ponieważ jak widzimy w okolicach 84-85 dolarów mamy górne ograniczenie tego wcześniejszego 10-11 miesięcznego kanału konsolidacji małej zmienności, więc przed rynkiem naprawdę wyzwanie, co dalej zrobić z tym fantem. Ale warto także zwrócić uwagę na to, że wcześniejsze powstanie formacji, jeżeli rozpatrujemy średnio kroczące, faworyzuje na razie scenariusze prowzrostowe, więc potrzeba kontynuacji tendencji spadkowej z przełamaniem najbliższych ważnych poziomów wsparcia i dopiero kiedy ta tendencja będzie już potwierdzona w bardziej średnioterminowy sposób, będzie można uznać, że wydarzenia na rynku ropy naftowej mają przełożenie nawet na długoterminowe perspektywy na rynkach finansowych. Na chwilę obecną jednak najważniejsze informacje płynące dla rynków finansowych są takie, że wydarzenia na ropie naftowej oddalają wizję dalszego pogorszenia się sytuacji na oczekiwaniach inflacyjnych, przybliżają szanse na obniżki stóp procentowych na całym świecie, no i będą także rzutowały na mechanizmy, które występują na rynkach ryzyka, o czym będzie za chwilę. Jednym z ważnych informacji jest to, że spadają zapasy ropy naftowej i zbliżamy się do takich poziomów minimalnych, co także powinno być dla rynku ropy naftowej szczególnym, powinno się wiązać ze szczególnym zainteresowaniem. My także będziemy obserwować to ze względu na to, że znaczenie ropy naftowej, znaczenie ceny gazu dla Europy, a ropy naftowej dla Stanów Zjednoczonych jest bardzo duże, zwłaszcza jeżeli rozpatrujemy te oczekiwania inflacyjne. I następny wykres pokazuje, jak bardzo one teraz się rozjeżdżają. Perspektywy długoterminowe cały czas sygnalizują, że inflacja ma rosnąć. Tutaj jest przykład obligacji 30-letniej indeksowanej inflacją. Natomiast perspektywy krótkoterminowe, no raczej średnioterminowe, czyli dwuletnia obligacja indeksowana inflacją dla Stanów Zjednoczonych pokazuje bardzo silny spadek oczekiwań inflacyjnych. I wiąże się to przede wszystkim z zachowaniem ropy naftowej. Więc to, że teraz ropa naftowa spada, daje i powinno dać oddech ryzyku na całym świecie. Takie jest główne przesłanie tego zachowania ropy naftowej na rynek, który teraz warto spoglądać w pierwszej kolejności. Kolejnym rynkiem, na który warto spoglądać, jest zachowanie amerykańskich obligacji. Jak widzimy, amerykańskie obligacje od 24 godzin, czyli od pełnej doby, zaczynają potwierdzać to, że wybicie i tendencja na ropy naftowej nie jest przypadkowa i oddala perspektywę wzrostu oczekiwań inflacyjnych, oddala perspektywę dalszego jastrzębiego nastawienia banków centralnych ze względu na to, że rentowności zaczynają spadać. Jeżeli ta tendencja do spadku rentowności będzie kontynuowana,
to na naszych oczach wajcha będzie przesuwana na risk on, a to będzie oznaczało, że cały świat będzie miał apetyt na ryzyko i że będzie można obserwować bardzo korzystne tendencje na praktycznie wszystkich aktywach związanych z ryzykiem. A to z kolei może zapowiadać, że czwarty kwartał, który właśnie teraz się rozpoczyna, będzie bardzo korzystny dla rynków związanych z ryzykiem, o czym było, przypominam pierwszy materiał z października o tym, że już więcej nigdy w 2023 roku nie ożyje pewnych wykresów. Odsyłam do tego materiału tutaj w prawym górnym rogu, żeby zrozumieć, dlaczego taka właśnie jest tego interpretacja. Więc zachowanie amerykańskich obligacji jako pochodna ropy naftowej, zachowania ropy naftowej jest tutaj dla nas szczególnie istotna. A na następnym wykresie widzimy powiązanie zachowania amerykańskich obligacji z indeksem Standard & Poor i w tej sytuacji, kiedy te rentowności spadają, w naturalny sposób występuje presja na rzecz wzrostu indeksów giełdowych. No i to jest właśnie element pokazujący, jak bardzo ta wajcha przesuwa się na risk on, czyli wajcha przesuwa się na popyt na ryzyko. A wydarzenia, które mają miejsce teraz, nie są przypadkowe na indeksie Standard & Poor, ponieważ przypominam, jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna, dolne ograniczenie kanału wzrostowego rocznej historii, więc naprawdę jest potencjał ku temu, żebyśmy wkrótce zakończyli korektę spadkową, wrócili do tendencji wzrostowej z dużą szansą na to, że zakończymy cały rok na maksimach na indeksie Standard & Poor. W krótkim terminie warto obserwować, czy ta najbliższa linia trendu spadkowego zostaje pokonywana na indeksie Standard & Poor, ponieważ jeżeli tak się stanie, to nawet w krótkoterminowym okienku czasowym faworyzowane będą te scenariusze prowzrostowe. A z dzisiaj z danych makroekonomicznych nie ma wielu, natomiast myślę, że rynek będzie się cały czas koncentrował na informacjach z rynku pracy. Wczoraj były dane ADP, dzisiaj joblessy, jutro mamy wskaźnik non-farm payrolls i stopę bezrobocia. Jako że dzisiejsza sesja jest taka na doczekanie do tych jutrzejszych danych, dlatego może być ona w miarę spokojna, no chyba że tendencje na ropie naftowej, później tendencje na amerykańskich obligacjach będą kontynuowane i w takiej sytuacji w naturalny sposób będą indeksy giełdowe i rynek ryzyka wypychał to, co się dzieje na giełdach papierów wartościowych. Jak obserwujemy dzisiejsze zachowanie Azji, to moim zdaniem na szczególną uwagę zasługuje indeks Nikkei, gdzie zaczynamy faktycznie bronić dolnego ograniczenia formacji kanału spadkowego, formacji flagi. Dlatego też moim zdaniem optymizm na giełdzie w Japonii się pojawia i ma potencjał ku temu, żeby był kontynuowany, bo przecenione akcje to jest po prostu okazja na rynku japońskim. Zobaczymy, jak bardzo Niemcy zareagują na zamknięcie wczoraj na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ zamknięcie wczoraj na indeksach giełdowych było bliskie dziennych maksimów. Dlatego też moim zdaniem optymizm jest jak najbardziej uzasadniony, więc jest potencjał ku temu, żeby i giełdy w Europie zaczynały odbijać. A jeżeli relatywnie dodatkowo będziemy obserwować, że euro umacnia się względem amerykańskiego dolara, to europejskie akcje, europejskie indeksy mogą się relatywnie zachowywać lepiej niż te amerykańskie i warto być tego świadomym. I rzeczony już euro-dolar, jak widzimy w krótkiej perspektywie czasu, jest zamknięty w obrębie małego klina zniżkującego. Okolice 1,0550 wydają się teraz być kluczowe. Zobaczymy, czy się uda pokonać ten poziom przed danymi z rynku pracy, które poznamy jutro. A gdyby tak się udało, to faworyzowane będą naprawdę jeszcze bardziej te scenariusze zakładające wzrost apetytu na ryzyko i będzie to potwierdzenie, że wajcha przesuwa się na risk on. Same amerykańskie obligacje, jeżeli będziemy je rozpatrywać jako spread do japońskich obligacji, są na poziomach najwyższych od ponad 20 lat i to jest jeden z tych głównych powodów, dlaczego para dolar do jena sięgnęła poziomu 150. No ale jako, że teraz te rentowności zaczynają spadać, czyli ten spread zaczyna się zwężać, to w naturalny sposób zachodzi mechanizm powrotu do jena japońskiego. No i właśnie teraz to obserwujemy, a w średnim terminie widzimy, że wybijamy się dołem z formacji przypominającej klin zwyżkujący,
a to zwykle zapowiada pogłębienie tendencji spadkowej, więc bądźmy gotowi, że taki impuls jak ten sprzed 2 dni może się pojawić, czyli bardzo gwałtowne umocnienie jena japońskiego. Myślę, że jest to nawet scenariusz bazowy, plus warto zwrócić uwagę, jak bardzo rośnie teraz ilość otwartych pozycji na jenie japońskim, a to sygnalizuje, że ta zmienność powinna być duża, bo ta strona, która będzie zamykała swoje pozycje, powinna dodatkowo dopingować i zwiększać zmienność na parach związanych z jenem. Odwrót od amerykańskiego dolara i zwrot na rentownościach zachęca do tego, żebyśmy przeżyli także większą falę wzrostową na rynku złota i myślę, że to też jest tutaj scenariusz bazowy, plus warto równolegle cały czas obserwować zachowanie ceny miedzi, ponieważ dopiero jeżeli zacznie potwierdzać tendencję wzrostową cena miedzi, a w tym wypadku moim zdaniem dopiero powrót nad poziom $8100 byłby takim potwierdzeniem, no to i miedź będzie sygnalizowała, że wajcha przesuwa się na risk on. Na razie tego nie ma. Ropa naftowa cały czas jest poniżej $8000, a to jest zła, negatywna informacja dla rynku ryzyka. Dlatego też bądźmy wyczuleni i bardzo uważajmy na to, co się wkrótce wydarzy na rynku miedzi. Przypominam, miedź, jak to się mówi, ma doktorat z ekonomii, bardzo dobrze przewiduje to, co się wydarzy na giełdach papierów wartościowych. A jeżeli giełda faktycznie ma rosnąć, to miedź także równolegle powinna rosnąć. Dlatego też uczulam wyjątkowo silnie na to, żeby równolegle poza ropą naftową obserwować także zachowanie ceny miedzi oraz Bitcoin. Bitcoin nieśmiało próbuje zbliżyć się do swoich oporów, ale tutaj na razie nie ma jakiejś większej aktywności, amplitudy wahań. Jednak moim zdaniem, jeżeli popyt na ryzyko będzie trwał, a wajcha cały czas będzie się przesuwać na risk on, to i Bitcoin powinien znowu zaatakować te swoje opory w rejonie $28,000. Przypominam, jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym i rynek naprawdę przywiązuje do tego poziomu dużą wagę ze względu na to, że ta średnia oddziela prawdopodobieństwo, jeżeli dany instrument finansowy jest poniżej średniej, to są bardziej prawdopodobne scenariusze prospadkowe, a powyżej średniej, jeżeli dany instrument się znajduje, to są bardziej faworyzowane scenariusze prowzrostowe. Zobaczcie, jak wajcha przesuwa się na risk on. Jestem ciekawy Waszej opinii, więc proszę ją wyrazić tam na dole w dziale komentarzu, czy i Wy uważacie, że to, co się teraz dzieje, oznacza, że te scenariusze prowzrostowe na giełdach papierów wartościowych będą realizowane. Jestem ciekawy, czy tak też uważacie, czy jednak cały czas przeważa nastawienie na spadki, na to, że wystąpi w październiku jakiś krach, jakieś załamanie, że giełdy papierów wartościowych będą spadać. Naprawdę proszę tam na dole w komentarzu wyrazić swoją opinię. No i teraz przechodzimy do krajowego podwórka. Wczoraj doszło do kolejnej obniżki stóp procentowych. Dzisiaj mamy konferencję prasową prezesa Glapińskiego po godzinie 15, więc prawdopodobnie będzie to także wydarzenie, które będziemy dyskontować na rynku krajowych aktywów. Zrobimy dzisiaj specjalne wejście, takie jak wczoraj, taki komentarz na żywo z możliwością zadawania pytań w okolicach godziny 16, więc zachęcam do tego, żeby wrócić na kanał i także posłuchać tego, jaki jest mój szybki komentarz po tych słowach prezesa Glapińskiego. Zwracam uwagę na to, jak zachowują się teraz oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej. Jeszcze trudno o to, żeby weryfikować, jak ostatecznie kształtują się oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej, ale na chwilę obecną, jak widzimy, zmniejszyła się praktycznie znacząco szansa na dalszą obniżkę stóp procentowych w tym roku. Tak jakby już potencjał obniżek stóp procentowych się wyczerpał i zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Myślę, że dopiero jutro ustalą się ostatecznie stawki FRA i będziemy wiedzieć więcej, jak rynek oczekuje, co się może dalej wydarzyć. A te słowa prezesa Glapińskiego podczas dzisiejszej konferencji zaczynającej się o 15 mają także duże znaczenie. Na rynku złotego, jeżeli globalnie wajcha zostanie przesunięta na risk on, będzie to sygnał i zachęta do tego, żeby oczekiwać umocnienia krajowej waluty, tak względem amerykańskiego dolara, jak i euro. Z tym, że jeżeli równolegle para euro-dolar pójdzie w górę, to zdecydowanie mocniejsza siła i presja na rzecz umocnienia złotego będzie względem amerykańskiego dolara. Warto o tym pamiętać. Jednak jak rozpatrujemy szerszą perspektywę, to widzimy, że w naszym regionie złoty wcale nie jest ani
relatywnie nie jest jakiś taki wyjątkowo słaby ani silny. Jest dokładnie w połowie stawki i jak rozpatrujemy inne waluty regionu, jak na przykład czeską koronę, jest dokładnie tak samo oddalony od poziomów odniesienia jak czeska korona, a najsłabszą walutą regionu jest węgierski forint, co bardzo ładnie pokazuje ten wykres, który jest tutaj w tle. Więc nic złego ze złotym się nie dzieje, a ostatnie wydarzenia tylko doprowadziła do tego, że relatywna siła krajowej waluty dostosowała się do siły czeskiej korony, co widać na tym wykresie, który jest dostępny teraz dla Państwa w tle. Polskie obligacje znowu testują średnią 200-sesyjną, warto być tego świadomym, jak i także potężne wsparcia testuje indeks WIG20, więc widzimy, że polskie aktywa są w kluczowym miejscu, zwłaszcza obligacje i indeks WIG20. Jeżeli wajcha przesunie się na risk on, to w takiej sytuacji polskie aktywa rynków emerging markets będą szczególnie atrakcyjne, więc spodziewałbym się potężnego ataku na polskie aktywa. Ale nasza lokalna specyfika mówi o tym, że mamy jeszcze tydzień do wyborów, więc prawdopodobnie jeszcze przez tydzień będziemy się tutaj bujać, konsolidować na niewielkiej zmienności, chłodząc wskaźniki, a bez względu na wynik wyborów w Polsce po 15 października można będzie oczekiwać potężnej, dużej zmienności. Ja spodziewam się, że bez względu na to, kto wygra wybory w Polsce, popyt na ryzyko będzie atakował polskie aktywa i będziemy dynamicznie rosnąć. Tak na indeksach giełdowych, jak i będą spadki rentowności polskich obligacji, ponieważ inwestorzy zagraniczni będą stroną, która będzie inicjowała tendencję na polskich aktywach. Więc spodziewam się, że faktycznie stanie się faktem, a teraz obserwujemy, że wajcha przesuwa się na risk on, czyli wajcha przesuwa się na apetyt na ryzyko. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam. Cześć!